Witajcie ponownie w Sunset Talks i bardzo dziękuję, że zajrzeliście do tego zakątka internetu, bo temat na dziś jest cholernie ważny. Nieustannie stoimy na rozdrożach. Wybieramy zawód, ślub z rozsądku albo ucieczkę na motorze z cyrkowcem. Każdy z tych wyborów rozkłada przed nami zupełnie inną mapę życia. Większość z nas podejmuje te decyzje racjonalnie. Analizujemy, porównujemy, ważymy za i przeciw. Logika jest naszym świętym gralem. To są decyzje, po których wszyscy kiwają głowami i mówią: to ma sens, to bezpieczna opcja. Logika. Urocze słowo na boję się zaryzykować, więc zrobię tabelkę w Excelu, żeby poczuć, że mam kontrolę. Ale jaja. Więc dlaczego nam się nie powodzi? Kiedy podjęliśmy złą decyzję? Co jeśli są momenty, kiedy powinniśmy zignorować wszystkie dane, wyrzucić analizy do kosza i po prostu posłuchać intuicji? Intuicja nie kłamie. Steve Jobs powiedział kiedyś: miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One wiedzą, kim masz się stać. Wszystko inne jest drugorzędne. I choć trudno nie zakląć na człowieka, który wmówił światu, że co roku potrzebujemy nowego iPhone'a, to w tej kwestii miał rację. Pytanie brzmi: czy ty słuchasz swojej intuicji? A jeśli nie, dlaczego? Cofnijmy się do XX wieku. Wylądowałam w Nowym Jorku. Miałam walizkę, słowiański akcent i angielski, który wystarczył na zamówienie kawy, ale absolutnie nie wystarczył na American Dream. Szkoła w Polsce nauczyła mnie gramatyki, a Nowy Jork nauczył mnie pokory i przetrwania. Nowy Jork to miasto drapieżników. Zjada twoją pewność siebie na śniadanie, popija ją latte bez cukru i wypluwa cię w Subwayu. Dokładnie, ale trzeba było jakoś żyć. Jedyna praca, jaką mogłam znaleźć, to kelnerka w polskiej knajpie. Musicie wiedzieć jedno: gastronomia w Nowym Jorku to nie jest karmienie ludzi. To jest pole walki. Nowojorczycy nie mają czasu na gotowanie w domu, więc chodzą po restauracjach. A kiedy przychodzą do restauracji, nie chcą tylko zjeść. Chcą się poczuć ważni. Chcą odreagować stres, traktując obsługę jak zbędne meble. Każdego dnia czułam to w żołądku, taki zimny, ciężki ścisk. Jakby ktoś zawiązał mi supeł na jelitach. Dusza, która się kurczy, wysyła sygnały ciału. Twoje ciało krzyczało, a jak je zbyt długo ignorujesz, w końcu eksploduje. Ignorowałam, bo logika krzyczała: zaciśnij zęby, potrzebujesz kasy, nie masz wyjścia. Logika kazała mi być ofiarą, aż pewnego weekendu trafiłam na warsztaty z medytacji. I tam, w tej ciszy, po raz pierwszy usłyszałam ten głos pod spodem. Głos mojej intuicji. Nie brzmiał jak strach, brzmiał jak absolutna pewność. Mówił: nie tędy droga, zasługujesz na więcej. Wróciłam do pracy z nowym postanowieniem. Powiedziałam: koniec. Będę serwować jedzenie, ale nie będę serwować siebie na talerzu. I wtedy wszedł on. Klient, typowy pan świata. Chciał zaimponować kolegom i kiedy przechodziłam obok z pełną tacą, postanowił być zabawny i złapał mnie za tyłek. Och, już widzę twoją reakcję. Przeżył? Tak, i nawet został prezydentem. Bez jaj, Jinx, ale celujesz blisko, bo to był taki sam typ człowieka. W normalnej sytuacji włączyłby mi się stażysta z Excelem. Nie reaguj, stracisz pracę, zrobisz scenę, potrzebujesz napiwku. Ale tym razem logika nie zdążyła nawet wstać z krzesła. Mój instynkt przejął stery. Ułamek sekundy później zupa ogórkowa spływała typowi po jego pustym łbie, po drogim garniturze, kapiąc na jego ego. Polski chrzest. Z kawałkami ogórka dla lepszego efektu. Szacu, babo. Wyleciałam z hukiem. Z logicznego punktu widzenia katastrofa. Bezrobocie w obcym kraju, ale z punktu widzenia intuicji wyzwolenie.
bo wszechświat nie znosi próżni. Następnego dnia, dosłownie 24 godziny później, dostałam ofertę we włoskiej restauracji, pracowałam o połowę mniej, zarabiałam 2 razy więcej i gdybym wtedy posłuchała logicznego strachu, a nie impulsu, może do dziś serwowałabym pierogi. Przewińmy taśmę o kilka dekad. Ląduję w Japonii. Zostaję zatrudniona jako coach w firmie technologicznej w Tokio. Wyobraźcie to sobie. Trafiam do samego serca królestwa logiki. Miejsce pełne genialnych umysłów, inżynierów, którzy potrafią zaprogramować przyszłość, ale ufają tylko temu, co da się zmierzyć, zważyć i wstawić do tabelki. Szanuję inżynierów. Są jak koty. Precyzja to forma przetrwania. A jednak coś zaczęło działać. Atmosfera się zmieniła. Zespoły zaczęły się dogadywać i pewnego dnia przychodzi do mnie szef. Typowy korporacyjny samuraj. Patrzy na mnie i mówi: słuchaj, nie mam pojęcia, co ty tak właściwie robisz, ale widzę, że to działa. I tak zostałam dyrektorem kadr. Piękno tej historii? Ten szef nie musiał wierzyć w intuicję. Nie musiał wierzyć w energię, czakry czy voodoo. Musiał wierzyć w wyniki. Widział efekty, a z efektami się nie dyskutuje. Intuicja nie prosi o akceptację. Intuicja po prostu dostarcza. Sceptycy uwielbiają tropić szarlatanów intuicji. Organizują wielkie wyzwania dla jasnowidzów, jak znajdź czek zakopany na pustyni w Nevadzie. Zgadnij, jaką liczbę od 1 do 1 miliona pisałem na kartce, którą właśnie zjadłem. I za każdym razem magicy przegrywają. Sceptycy otwierają szampana i krzyczą: widzicie? To ściema. Wracajcie do swoich kryształowych kul. Jaki ma sens udowadnianie komuś, że czegoś nie wie? Gratuluję hobby. Problem w tym, że te testy są ustawione pod tezę. Sceptycy wymagają 100% precyzji. Traktują intuicję jak GPS, a intuicja tak nie działa. Nie poda ci numerów totolotka na jutro i nie powie, gdzie piraci zakopali złoto. Sekret sukcesu to nie nieomylność. Sekret to bycie odrobinę lepszym od tej całej reszty, która gra w życiową ciuciu babkę. Ja nie muszę być lepszy od innych kotów. Muszę być tylko szybszy od psa. To wystarcza, żeby przeżyć. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. Uniwersytet w Edynburgu. Eksperymenty Gansfelda. Brzmi poważnie i trochę dziwnie. A wyglądało to tak. Brali jedną osobę, nadawcę, sadzali ją przed ekranem i kazali jej patrzeć na intensywne obrazy. Stado dzikich koni biegnące przez strumień, albo czołg miażdżący płot, start rakiety. W drugim pokoju siedział odbiorca. Całkowita ciemność, cisza, słuchawki z szumem na uszach. Stan głębokiego relaksu. Siedzenie w ciemności i gapienie się w nicość to tak jak mój wtorek. Potem budzili odbiorcę, pokazywali mu 4 obrazki i pytali, który z nich widział ten drugi gość. Czysta matematyka. Masz 4 obrazki. Szansa, że trafisz na farta, wynosi 25%. Rzut 2 monetami. Ale w tych eksperymentach działo się coś dziwnego. Odbiorcy mieli rację w 33% przypadków. Wow, 8% różnicy. Wstrzymajcie oddech. Mamy rewolucję. Babo, żartujesz chyba. Śmiej, Jinx, ale dla matematyków te 8% to trzęsienie ziemi. Badane było ponad 1000 osób. Obliczyli, że szansa na uzyskanie takiego wyniku przez czysty przypadek wynosi 1 do miliarda. To nie jest błąd statystyczny, to dowód, że intuicja istnieje. W życiu jak w kasynie, czasem ta mikroskopijna przewaga to różnica między bankructwem a rozbiciem banku. Pora na akta z działu. Co? Czy wiecie, że mamy 3 mózgi? To nie jakaś poetycka metafora, tylko twarda anatomia. Patrząc na to, co ludzie robią w internecie, śmiem twierdzić, że niektórzy mają wysypisko śmieci zamiast mózgu. Ale kontynuuj. Mózg gadzi. Najstarszy i najbardziej pierwotny, jest połączony bezpośrednio z naszym brzuchem. To on odpowiada za instynkt, walcz lub uciekaj. To twój osobisty ochraniarz, który nie bawi się w analizy. Wie pierwszy, kiedy sytuacja jest bezpieczna, a kiedy trzeba się
mówiąc delikatnie, ewakuować w trybie natychmiastowym. Gdy sierść staje dęba, dyskusja się kończy. Drugi to układ limbiczny. Jest kontrolowany przez twoje serce. I tu się robi naprawdę dziwnie. Serce to nie jest tylko pompa, to organ wiedzy. Serce posiada własną sieć neuronów. Gdybyś dał neuroanalitykowi pod mikroskop fragment tkanki serca i mózgu, nie wiedziałby, który jest który, bo oba są nadziane neuronami. Co więcej, serce wysyła więcej sygnałów do głowy niż głowa do serca. Więc kiedy słyszysz "słuchaj swojego serca", to nie jest cytat z taniej bajki. To biologiczny fakt. Czyli inteligencja serca, ta emocjonalna, jest ważna, ha? Z tego co mama mówi, to wszystkie są ważne. Iloraz inteligencji, inteligencja emocjonalna i intuicja. Ludzie myślą, że sam iloraz inteligencji jest najważniejszy. Amatorzy. To tak jakby używali resztę ciała jako worek na odpadki. Chłopaki, dzięki, bo nie mogłabym tego lepiej powiedzieć. Jestem z nich dumna. I wreszcie numer 3. Płaty czołowe. Twoja logika, twój iloraz inteligencji. To ten gość w garniturze, który robi tabelki w Excelu, analizy, planuje emeryturę i wymyśla wymówki. Gdzie jest haczyk? Te 3 mózgi muszą ze sobą współpracować. Muszą grać w jednej orkiestrze. Nie kieruj się tylko głową, słuchaj reszty ciała. To nie jest jakiś środek do transportacji dla twojej głowy. Jeśli próbujesz podjąć decyzję i jeden z nich się nie zgadza, twoje ciało da ci znać. Brutalnie czasem. Aż się zesrasz. Albo zżygasz. Punkt, chłopaki. Jeśli logika mówi tak, ale gadzi mózg, czyli intuicja w brzuchu krzyczy nie, dostaniesz biegunki albo zaparcia. Twój brzuch dosłownie zaciśnie się w supeł. Jeśli logika, czyli iloraz inteligencji mówi bierz tę pracę, ale układ limbiczny, inteligencja emocjonalna czuje fałsz, twoje serce zacznie kołotać, gubić rytm albo kłuć. Ja się z nerwów już nieraz na dywan pożygałem. Bracie, ja też z babą mieszkam. Nieraz miałem przez nią nogi osrane. Dobra, dziękujemy za ten obrazek. Ale to prawda. Właściwa decyzja to taka, przy której zgadzają się wszyscy 3 udziałowcy, gad, poeta i księgowy. Jeśli choć jeden wetuje ustawę, to znaczy, że decyzja jest dla ciebie ryzykowna. Mam nadzieję, że nie poszedł się zżygać. Ale gdy wszystkie 3 się zgadzają, to wtedy stąpasz prosto w szczęście. Intuicja nie obiecuje wygody. Intuicja rzadko mówi to, co chcesz słyszeć. Częściej mówi rzeczy trudne. Zwolnij się, odejdź, nie ryzykuj, pomyśl przez chwilę. Jak wyglądałoby twoje życie dzisiaj, gdybyś 5 lat temu posłuchał tego cichego ukłucia w brzuchu? Tego pierwszego wrażenia? Ile błędów byś uniknął? A może ile wspaniałych rzeczy by cię spotkało? Moja intuicja mówi, że czas na drzemkę. To najważniejsza decyzja dnia. Regeneracja to podstawa przetrwania. Moja mówi, że powinniście zasubskrybować, bo inaczej ominie was moja obecność. A to byłaby strata nie do odrobienia. Dajcie znać w komentarzach, jakie były wasze doświadczenia. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę. Bądźcie zdrowi, bezpieczni i do zobaczenia za tydzień w kolejnym Sunset Talks. I pamiętajcie o zupie. Zupa to ostateczna broń.